Jestem redaktorką naczelną i mam schizofrenię. Mam na imię Ewa. Leczę się na schizofrenię paranoidalną. Jestem przedsiębiorcą od ponad 20 lat i cierpię na depresję. Jestem dziennikarką i od 8 lat choruję na schizofrenię. Skala problemu zdrowia psychicznego jest ogromna. Co czwarty z nas w czasie dorosłego życia miał, ma lub będzie miał jakąś formę zaburzeń psychicznych. Wiadomość, że 7 milionów Polaków być może cierpi na schorzenia psychiczne, nie robi na nikim wrażenia. Jak to policzymy, wygląda na to, że musimy znać kogoś z takimi kłopotami. Trafiłam do szpitala w wieku 38 lat, z dnia na dzień. Przywiózł mnie mój chłopak, bo zaczęłam do niego mówić dziwne rzeczy. Pewna matka na konferencji, na której ostatnio byłam, powiedziała, że jak mój syn choruje, chorujemy my wszyscy. To pokazuje, jaka jest skala tego problemu. Jak wielu ludzi cierpi z powodu tego, że ich bliscy, ich znajomi, ich przyjaciele mają kłopoty psychiczne. Pierwsza noc była straszna, unieruchomienia, czyli zawiązywanie w pasy. Rozebrało mnie dwóch obcych mężczyzn. Musiałam leżeć na jakimś materacu na korytarzu, gdzie przechodzili inni chorzy. Polski system opieki psychiatrycznej nie jest w stanie udzielać dobrej pomocy wszystkim potrzebującym. Ma przestarzałą strukturę, oparty jest na leczeniu szpitalnym, zwykle w dużych szpitalach psychiatrycznych. Tymczasem nowoczesnym modelem jest opieka, pomoc blisko miejsca zamieszkania w formach pobytu dziennego, opieki środowiskowej, opieki ambulatoryjnej, psychoterapii. I temu celowi, tej zmianie w polskiej psychiatrii służy m.in. Narodowy Program Ochrony Zdrowia Psychicznego. Po ponad 20 latach prowadzenia firmy straciłem ją. Straciłem dorobek całego życia. 2 lata po wyjściu ze szpitala myślałam tylko o tym, jak się zabić. Bałem się przyszłości. Nie chciałem żyć. Rzadko myślimy o tym, że 2 razy więcej Polaków ginie z powodu samobójstw niż w wypadkach drogowych. Osoby doświadczające problemów psychicznych często się z tym faktem ukrywają. Ukrywają się z tym, że idą do psychologa bądź psychoterapeuty. To ciągle jeszcze w naszym kraju jest wstyd. Ja byłam jedną z niewielu osób wtedy, 20 lat temu, które się przyznały, że jestem w psychoterapii. Również pamiętam te uśmiechy. Co ty jesteś taka nienormalna, że chodzisz? Albo czy masz za dużo pieniędzy, że chodzisz? Z chorobami psychicznymi, a nawet z zaburzeniami czy z problemami psychicznymi wiąże się bardzo silny stygmat i powoduje to, że wiele stereotypów wokół tych zaburzeń doprowadzają do tego, że te osoby są dyskryminowane. Stygmatyzacja prowadzi do dyskryminacji. Ta grupa jest jedną z najmniej obecnych grup mniejszościowych w naszym społeczeństwie. Dlatego właśnie, że wstyd się przyznać do tego, że się leczę psychiatrycznie. Osoby po kryzysie psychicznym zasługują na to, żeby otrzymać taką pomoc, jaka jest potrzebna w najtrudniejszym momencie. Dzisiaj takiej pomocy nie otrzymują. Liczymy na to, że Kongres rozpocznie debatę publiczną na temat koniecznej reformy psychiatrii i koniecznych zmian, które się z tym wiążą. Program jest już przygotowany, wystarczy go tylko wdrożyć. Liczymy na to, że taki silny głos środowisk, a także poparcie całego społeczeństwa doprowadzi do tego, że decydenci zrealizują swoje obietnice. Do tej pory żaden z dotychczasowych rządów, mimo obietnic, tej reformy nie wprowadzał. Kongres Zdrowia Psychicznego jest nam bardzo szalenie potrzebny, właśnie może dzięki temu, żeby zrobić szum medialny, żeby lekarze, żeby ludzie, którzy decydują o tym, że mogą pomóc ludziom chorym, naprawdę wyciągnęli do nas rękę. I wydaje mi się, że im więcej i częściej będziemy o tym mówić, tym będzie lepiej. Bardzo bym chciała, żeby ten kongres się odbył i żeby Państwo jakoś wsparli ten kongres, ponieważ chciałabym, żeby każdy w Polsce miał możliwość tak dobrej opieki i miał możliwość odzyskania swojego życia, ponieważ to wszystko jest możliwe, ale potrzebna jest do tego bardzo dobra opieka. Pomyśl, jak wiele od Ciebie zależy. Włącz empatię. Każdego z nas może to spotkać. Ciebie też. Proszę bardzo Państwa o wsparcie dla tej akcji. Tych, którzy radośnie idą przez życie, proszę o zwykły kawałek empatii i podzielenie się tym. Naprawdę wystarczy
złotówka od każdego z nas, żeby być może była zmiana w przepisach i żeby nasze rodziny, nasi mężowie, nasze dzieci, nasi rodzice żyli godniej, spokojniej i szczęśliwiej.